W dzisiejszym odcinku zbudujemy paznokcie w kształcie migdała klasycznego o różnej długości. Pokażemy, jak pracować żelami samopoziomującymi i galaretką. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami po raz pierwszy Monika Muszyńska. Dzień dobry, kochani. Nasz instruktor i dystrybutor z Holandii pokaże dzisiaj Nowości. żele niskotemperaturowe i będziemy nimi wykonywać. Paznokcie w kształcie migdał. Zaczynamy! Do odtłuszczenia naturalnej płytki użyjemy cleanera fioletowego, nałożymy Acid Free Primer, wetrzemy w paznokieć bazę Perfect Base. Paznokcie zbudujemy żelami Self Leveling Gel 110 w odcieniu Natural, Self Leveling Gel 70 w odcieniu Porcelain oraz Easy Shape Milky Pink. Całość nabłyszczymy tip-topem. Skórki opracujemy frezem numer 9 i wytniemy nożyczkami numer 4. Odepchniemy kopytkiem przed nałożeniem tip-topa. Bufferem o gradacji 220 wygładzimy skórki. Paznokcie przedłużymy za pomocą fioletowych form. Formy nacinać będziemy nożyczkami multicolor. Żel rozłożymy pędzlem w rozmiarze 4, a linię światła i wyrównanie powierzchni żelu wykonamy pędzelkiem Master Nail Art 007. Kształt opracujemy pilnikiem o gradacji 100 na 180. Miękkim pędzelkiem Cupcake Brush odpylać będziemy nadmiar pyłu po piłowaniu. Przed przystąpieniem do pracy dezynfekujemy swoje dłonie, zakładamy rękawiczki jednorazowe oraz dezynfekujemy dłonie klientki. Oceniamy stan paznokci naturalnych. Nasza klientka ma naturalną płytkę z ładnym i równym, wolnym brzegiem. Skórki są delikatnie naruszone i podrażnione. Pilnikiem o gradacji 100 na 180 skracamy wolny brzeg naturalnego paznokcia jak najkrócej się da i na okrągło. Pilnik trzymamy prostopadle do powierzchni, następnie matowimy płytkę i odpylamy powstały pył pędzelkiem Cupcake. Pamiętajcie, aby skracać i matowić naturalną płytkę gradacją 180. Stówka nadaje się wyłącznie do opracowywania masy akrylowej lub żelowej. Frezem numer 9 na obrotach między 12 a 15 tysięcy opracowujemy skórki. Pracujemy od lewej do prawej strony. Ruchami okrężnymi, wymiatającymi usuwamy nabłonki z powierzchni paznokcia i odpychamy skórki. Robimy to dokładnie po to, aby paznokcie się nie zapowietrzały. Nożyczkami numer 4 wycinamy skórki. Trzymamy nożyczki w taki sposób, by dolne ostrze było ustawione prostopadle do naturalnej płytki. Usuwamy również zadarte skórki. Wygładzamy bufferem o gradacji 220. Odciągamy skórkę do góry i wygładzamy. Odtłuszczamy cleanerem fioletowym i aplikujemy Acid Free Primer. Nakładamy na cały paznokieć, tak jakbyśmy malowali zwykłym lakierem, uważając, by nie zalać skórek. Kolejny krok to baza. Nakładamy niewielką ilość bazy Perfect Base na wszystkie paznokcie i pędzlem numer 4 wcieramy w powierzchnię płytki. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie multi-LED. Zanim podłożymy formę, musimy dobrze się zorientować, z jaką płytką mamy do czynienia. Czy jest to płytka idealna? Wątpliwe. Czy będzie rosnąć troszkę w dół, troszkę w górę? Za każdym razem będziemy inaczej formę do migdała podkładać. Paznokcie na palcach wskazujących zazwyczaj rosną do dołu, dlatego forma musi być podłożona na prosto. Przy ocenie paznokcia kierujemy się 3 punktami. Punkt A to punkt skórek, punkt B wolnego brzegu i punkt C to długość docelowa przedłużonego paznokcia. Przykładamy formę do paznokcia, sprawdzamy, jak podciąć formę. Jeśli dochodzi na środku, a po boku jest szczelina, to znaczy, że musimy pogłębić wycięcie. Ponownie podkładamy szablon, zaciskamy dolne skrzydełka na równo. Następnie nożyczkami do formy nacinamy boki pod kątem 45 stopni, uwalniając opuszki. Dzisiaj będziemy pracować naszą nowością Self Leveling Gel z proteinami. Kochani, jestem tak dumna z tego produktu. Zanim przejdziemy do pracy, kilka słów. Przede wszystkim pracowaliśmy przeszło 1,5 roku nad tym, żeby oddać w Wasze ręce coś super dobrego. I oto jest żel samopoziomujący z proteinami w 2 kolorach, w 2 pojemnościach i w 2 poziomach lepkości. Cóż to oznacza? No 2 kolory wiadomo, tak? Jest to Porcelain i Natural, Wasze ukochane nudziaki. 2 wielkości, 15, 50. 15, żeby sobie spróbować, 50, żeby używać go każdego dnia. A wspomniany trzeci parametr, lepkość,
to nic innego jak określenie, jak bardzo ten żel jest samopoziomujący. Im mniejsza lepkość, tym szybciej się samopoziomuje, a im wyższa lepkość, tym wolniej. Trochę tak, jakbyśmy mieli jakiś taki, wiecie, załóżmy lepki pudding, tak to sobie możemy zwizualizować. Zatem żel 70 to jest ten, który będzie się samopoziomować szybciej, co oznacza, że jest dedykowany do wszystkich osób, które kochają bić rekordy Guinnessa w tempie pracy, do osób, które głównie wykonują paznokcie do tak półtorej dwójki. Żel zawiera proteiny, dokładnie te same, których używamy w bazie proteinowej, konkretnie proteiny żożoby. Dzięki temu paznokcie odrastają mocniejsze i nie rozdwajają się. 110 nadaje się nie tylko do długich paznokci, ale również dla początkujących dziewczyn, które jeszcze, wiecie, nie do końca ogarniają pracę z żelem. Takie zdecydowanie będą wolały produkt, który wolniej płynie, nawet wtedy, kiedy wykonują krótkie paznokcie. A jak już nabiorą wprawy, czyli załóżmy wykończą 1, 2, może 3 słoiczki, będą mogły się zawsze przerzucić na 70, co się pewnie przełoży na nieco szybszy czas wykonania paznokci. Obydwa żele, i 70 i 110, mają obniżoną temperaturę polimeryzacji, co oznacza, że tak, nie będzie nas mocno piec w lampie. Paznokcie przedłużamy do numeru 3, a formę zaciskamy o 2 numery dalej. Nakładamy kulkę żelu od numeru 3 na formie, wyznaczając tym samym długość paznokcia. Następnie rozciągamy żel do wolnego brzegu naturalnej płytki, tworząc szkielet. Już na tym etapie staramy się od razu stworzyć docelowy kształt paznokcia. Utwardzamy przez 60 sekund. Delikatnie odklejamy formę od szkieletu, naciskając palcami z boku, aby ładnie odeszła bez pomocy narzędzi. Następnie ściągamy z palca w dół. Nakładamy niewielką ilość żelu na całą długość paznokcia. Tworzymy warstwę poślizgową, aby produkt lepiej rozprowadził się przy skórkach. Nabieramy większą kulkę żelu, rozkładamy w połowie długości naturalnej płytki. Następnie, trzymając pędzel pod kątem 45 stopni, podpychamy delikatnie produkt do skórek. Rozkładamy od jednego boku do drugiego, kierując pędzel w dół. Następnie pędzelkiem Master Nail Art 007 rozciągam żel w dół do wolnego brzegu oraz w górę, przy okazji formując apeks. Odwracamy rękę, aby żel nie spływał na skórki. Staramy się rozłożyć materiał tak, aby mieć jak najmniej piłowania, a najlepiej wcale. W dzisiejszym filmie nie będziemy wykonywać jednego setu takich samych paznokci na całej dłoni, wręcz przeciwnie, pokażemy, jak pracować na różnej długości obydwoma lepkościami self-leveling, a do tego jeszcze zestawimy to z galaretką, żeby rozwiać Wasze wątpliwości. Pod środkowy, naturalny paznokieć podkładamy szablon, dopasowujemy i nacinamy po bokach, uwalniając opuszki. Szkielet i budowę również wykonamy żelem Self Leveling Gel 110 w odcieniu Natural. Nakładamy kulkę żelu na numer 4 na formie, wyznaczając długość docelową paznokcia. Następnie rozciągamy produkt do góry od prawej do lewej strony. Tworząc szkielet, staramy się uformować paznokieć w kształcie migdała. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Ściągamy formę delikatnie, naciskając palcami po bokach, aby sama odeszła od szkieletu i ściągamy ją w dół. Nakładamy niewielką ilość żelu po całej długości paznokcia, tworząc warstwę poślizgową. Na połowę naturalnej płytki nakładamy większą kulkę żelu, podpychamy do skórek, następnie rozkładamy żel od prawej do lewej strony, kierując się w dół do wolnego brzegu. Aby pomóc wypoziomować się produktowi, odwracamy dłoń do góry, następnie pomagamy sobie pędzelkiem Master Nail Art 007, formujemy żel tak, aby mieć jak najmniej piłowania. Utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Warstwę lepką przemywamy wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off. Na paznokciu serdecznym zaprezentujemy Self Leveling 70 Porcelain, czyli tą o niższej lepkości. To jest świetne rozwiązanie dla dziewczyn, które mają już dużo wprawy, potrzebują żelu do szybkiej, salonowej pracy. Przygotowujemy formę, robimy potrzebne nacięcia i podkładamy pod naturalnego paznokcia. Żelem Self Leveling 70 Porcelain tworzymy szkielet. Kulkę żelu nakładamy na formę w miejscu docelowej długości. Przedłużać będziemy do 1,5 na formie. Przeciągamy żel w górę do punktów wzrostu paznokcia naturalnego. Ściągamy delikatnie formę od szkieletu, następnie nakładamy niewielką ilość żelu, aby stworzyć warstwę poślizgową
Nakładamy większą kulkę i rozkładamy żel od prawej do lewej strony, kierując się w dół aż do wolnego brzegu. Odwracamy dłoń, by wypoziomować żel. Możemy pomóc sobie pędzelkiem Master Nail Art 007. Przy rozkładaniu materiału nie dojeżdżamy za blisko wału okołopaznokciowego i do skórek, ponieważ dzięki wykonanej wcześniej warstwie poślizgowej żel sam się rozpłynie w potrzebne miejsce. Słuchajcie, jeszcze jedna ważna uwaga. Kiedy tworzymy materiał na ten odcinek, jesteśmy otoczeni lampami i jest tutaj bardzo ciepło. Temperatura to mniej więcej 38-39 stopni, co ma przełożenie nie tylko na komfort pracy, ale również na konsystencję produktów światłoutwardzalnych, bo jak wiemy, im cieplej, tym bardziej one płyną. Zatem żele, które Wam prezentujemy w dobrym oświetleniu, są nieco bardziej płynne niż byłyby, gdybyście Wy je sobie otworzyły i pracowały nimi w temperaturze pokojowej. Pamiętajcie, bo ma to wpływ na ich ułożenie, na ich wypoziomowanie, ale z drugiej strony też na tym filmiku jesteście w stanie zobaczyć, jak ten żel będzie się zachowywać w najgorętsze dni lipcowe, sierpniowe, wtedy kiedy wszystko nam płynie. Kolejny paznokieć przedłużymy żelem galaretką. Wycinamy jajeczko na formie pod kształt wolnego brzegu naturalnej płytki. Podkładamy formę, zaciskamy o 2 numery dalej niż docelowa długość. Podcinamy nożyczkami szablon pod kątem 45 stopni, aby stworzyć tunel. Dzięki temu nie jest konieczne zaciskanie paznokci zaciskarką. Szkielet budujemy żelem Easy Shape Milky Pink. Nakładamy małą kulkę produktu na numer 3, wyznaczając długość docelową paznokcia. Następnie rozciągamy żel w kierunku wolnego brzegu naturalnego paznokcia. Żelem galaretką pracujemy niemal w powietrzu. Gotowy szkielet utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Odklejamy delikatnie formę od szkieletu, naciskając palcami z dołu formy, następnie ściągamy ją w dół. Tworzymy warstwę poślizgową, nakładając niewielką ilość produktu, następnie na połowie naturalnej płytki nakładamy większą kulkę żelu i pracując pędzlem niemal w powietrzu rozkładamy żel w górę i w dół. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie Multi-LED. Warstwę lepką przemywamy wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off. Paznokcie piłujemy wszystkie jednym schematem. Trzymamy pilnik na prosto, piłując prostopadle do powierzchni. Tam, gdzie widzimy, że jest szerzej, wyrównujemy do naturalnej płytki z jednej i z drugiej strony oraz nadajemy kształt. Przechodzimy do wypiłowania apeksu. Pilnik opieramy na skórkach pod kątem i przechodzimy w dół. Pilnik musi być ustawiony równolegle do powierzchni paznokcia. Następnie wypiłowujemy materiał przy skórkach i dorównujemy boki do środka, piłując okrągłymi ruchami. Krawędzie boczne piłujemy na prosto od wzrostu naturalnego paznokcia, a końcówkę ciągniemy do góry, tworząc kształt łódeczki. Drugi bok piłujemy dokładnie w ten sam sposób. Odpylamy powstały pył miękkim pędzelkiem. Ostatni punkt to wyrównanie linii włosa. W tym celu przykładamy pilnik do powierzchni paznokcia od wolnego brzegu do apeksu. Nie odrywając pilnika, wyrównujemy powierzchnię, kierując się od prawej strony do środka, następnie od lewej strony do środka. Każdy paznokieć piłujemy dokładnie w ten sam sposób, niezależnie od długości paznokci. Odpylamy miękkim pędzelkiem i przemywamy cleanerem Wipe Off. Kopytkiem odsuwamy skórki, następnie nakładamy tip-top. Malujemy cienką warstwą najpierw na środku paznokcia, potem po bokach i podsuwamy pod skórki. Wyrównujemy linię światła pędzelkiem Master Nail Art 007. Tak prezentują się paznokcie zbudowane żelami Self Leveling Gel 110 w odcieniu Natural, Self Leveling Gel 70 w odcieniu Porcelain oraz Easy Shape Milky Pink. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie nam znać w komentarzu, czy lubicie żele samopoziomujące oraz który kolor, Porcelain czy Natural, przypadł Wam bardziej do gustu. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Dzięki za uwagę. Cześć!